Witam Państwa na kanale Matiz z Salonu. Witam też nowych widzów. Zapraszam serdecznie na odcinek o niezwykłym Matizie. Sławek, oddaję Ci głos, a Was, drodzy widzowie, zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału. No to jedźmy w te odwiedziny. Nie wiem, jak długo się nagra, ale może coś będzie słychać i widać. Jedziemy w odwiedziny do pacjenta. Pacjent jest trochę chory. Pacjent jest trochę chory, ale będzie z nim wszystko ok. Opowiem troszkę o nim po drodze. Przy okazji będzie słychać, jak wszystko pięknie burczy i trzeszczy. Jak to w Matizie. Test numer 1. Trelinka. Kochana przez wszystkich. Pacjent urodził się w roku 2000. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, mam nadzieję, że tak. Pacjent urodzony w roku 2000. Pod moją opiekę trafił rok temu. Zupełnym przypadkiem. Poszukiwałem auta na rajd Koguta. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Matizy niestety nie będą mogły uczestniczyć w akcji. Są zbyt nowe. Kiedyś mogły. Najpierw chciałem Poloneza, ale Polonez za zgniły, za drogi. Ciągle się psuje, nie mam czasu się w to bawić. Więc jakimś trafem wlazłem na forum Matiza. Autko śmieszne, tanie, jeżdżące. Mówię, kupię sobie Matiza. No i zacząłem przeglądać ogłoszenia. Oczywiście różne wersje, musiałem zapoznać się troszkę z tematem, co by tu wybrać. I na jednym z forów na Facebooku ukazał się post. 1 z 12 przedstawiał Matiza Garniera z historią, że powstało ich ponoć tylko 12 sztuk. No to oczywiście zajarałem się. Gdzie by tu takiego znaleźć? Oczywiście nigdzie. Oczywiście nigdzie, bo to nie ma szans. Ale pod tym samym postem jakiś człowiek umieścił zdjęcie i podpisał, a to kolejny z nich. Napisałem do niego, zapytałem się, gdzie go widział. Powiedział, że we Władysławowie, więc nie aż tak daleko znowuż ode mnie. Poprosiłem go o namiary, gdzie go spotykał najczęściej, opowiedział coś o nim, mówił, że jeździ z nim taka fajna blondynka młoda. Więc co zrobiłem? Uderzyłem na Google Maps, zobaczyć, czy jest taka ulica faktycznie we Władysławowie, jak na zdjęciu była. Po czym wszedłem na forum Władysławowa, umieściłem to zdjęcie plus post, że poszukuję właściciela, bo chcę odkupić to auto. Oczywiście w komentarzach kupa śmiechu, tam dam 500 jak będzie katalizator i coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Ale z jednych z komentarzy ktoś oznaczył jakąś dziewczynę i nic tam śmiesznego nie było. Wszedłem na jej profil. Fajna blondyna, mówię, no jest to. Napisałem do niej. Wieczorem dostałem odpowiedź, przekażę pana numer rodzicom. I tak znalazłem Garniera na handel. On nie był na handel. On był na złom. W zasadzie. Dziewczyna nie jeździła, 25-latka na studia co dzień z Władysławowa.
do Gdańska. A że to Matiz, to chyba nie bardzo jej się uśmiechało tym jeździć, więc próbowała wymusić kupno nowego auta na rodzicach, więc tłukła nim, gdzie się tylko dało. Poza tym wcześniej też nie miał lekkiego życia. Podejrzewam, że właściciel zbudował przy jego pomocy dom. No więc możecie się domyślać, jaki był stan tego auta. Ogólnie historia tego auta w ogóle zaczęła się tak, że Garnier, skąd Garnier? W 2000 roku szampony Garnier, firma Garnier, która robi te szamponiki, ogłosiła konkurs do wygrania 12 Matizów w super zielonym kolorze Garnier Fructis 41M numer koloru. Zostały rozlosowane. Mój obecny egzemplarz wylosowała wtedy 20-latka z Gdyni. Dość szybko się go pozbyła, chyba po roku, może czy po 2. Kupił go ktoś z Gdańska, a następnie gość, od którego ja odkupiłem. Umówiłem się, pojechałem do Władysławowa, oczywiście wieczorem, jak to zwykle u mnie była, nie widząc kompletnie co kupuję, ale spodziewałem się najgorszego. Wsiadłem w auto i wróciłem do domu, a że to była moja pierwsza przyjażdżka Matizem, no to nie miałem do czego porównać. Wszystko skrzypiało, silnik niedogrzany, ogólnie nie wiedziałem, czy dojadę, ale poradził sobie znakomicie. Po raz kolejny nie sprawdziłem oczywiście, czy jest olej. Nie było. I tak, ten sprzedający też był ze Śląska, z nadmorza. Nie wiem, co tam z tymi ludźmi na Śląsku, ale nie zaglądacie do silników? Do miarki oleju? Nie, nic. Co było w nim do zrobienia pokupnie? Wszystko. Dałem 4,5 kafla, żeby w ogóle mógł wyjechać na drogę. A tu jest taki cwaniaczek, który robi zdjęcia z kilometra. Przekroczycie o 1 prędkość, mandacik. Nie polecam. Cisy. Wszystko było do zrobienia. Najśmieszniejsze jest to, że przy ustawianiu zaworów dopiero blacharz i lakiernik mi to zrobił, znajdując przy okazji pod pokrywą zaworów kawałek metalu przyklejony tylko na olej do ścianki. Jakim cudem to się nie dostało gdzieś dalej i rozdupczyło wszystkiego? Nie wiem. Przy mnie to wyciągnął. Pojeździłem, zrobiłem mi nawet prawie 900 km, ponad 800 km jednego dnia, po zestaw kółek. Zimą bardzo dobrze się sprawował. Pojeździłem nim troszeczkę jeszcze i odstawiłem w to oto miejsce, gdzie będzie poddany leczeniu. Oto i on, nasz pacjent. Tak to właśnie wygląda w obecnej sytuacji. Odwiedźmy go. Siema mordo. A więc morda wygląda tak w obecnej chwili. Wyprostowana z przodu, pofalowana wszędzie indziej. Nie, to nie jest mój tuning. A to był, tak, tutaj była klapka srebrna. No, widzę, stoi na kołach, git. Będzie pewnie chowany. Tak, to jest oryginalny kolor.
Nawet moja ośmiornica jest i czeka. Dobrze, niech czeka. A przegratem. No jak najbardziej. Także stoi. Za wiele się nie zepsuł. A właściwie naprawił. Trzeba będzie zajrzeć do niego do środka. Zawalony gratami. Blacharz się ze mnie śmieje, że go zasypię tym wszystkim. 206 tysięcy przebiegu. Wciąż jeździ. Tak właśnie. Nic nie będzie komentowane. Będzie wszystko robione. Tak to sobie wygląda. Na szybko, bo ciemno się robi. Jak widać, błotniki nie istniały. Przód nie istniał. Bidaczek. Nara.